A radio znowu nie działa. 40 dzień poszukiwań. Nadal brak łączności. Rozmiar zniszczeń przeraża prawdopodobnie samego Boga, o ile ten istnieje. Straty w ludziach, chociaż jeszcze nie oszacowane, na pewno są jeszcze większe. A to wszystko przez ogromną burzę, największą w historii. Mnie nazywają poszukiwaczem. Moim zadaniem jest znalezienie tych najbardziej odległych domów i sprawdzenie, co dzieje się z nimi oraz ich mieszkańcami. Dzisiaj przydzielono mi sprawdzenie pewnego miejsca oddalonego o ponad 20 km od najbliższego większego miasta. Mały dom, nieliczni sąsiedzi w nie najbliższym otoczeniu. Wielki las i pobliskie góry. Czas się przekonać, czy jest jeszcze co zbierać. The Home. Halo! Jest tam kto? Jest tu kto? Ale tutaj gorąco. Duszno. To chyba dziennik. 13 marca. Dzień jest piękny. Postanowiłyśmy z Kamil, że ugotujemy obiad dla jej taty. Wraca dzisiaj z delegacji. Mam nadzieję, że się ucieszy. Kocham cię, córeczko. I ja ciebie też. Drugi kwietnia. Zbiera się na burzę. Zawołałam Kamil do domu z podwórka. Niby to tylko wiatr i chmury, ale nie chcę, żeby ją przewiało. Wieje coraz bardziej i zaczęłam słyszeć grzmoty. Jest ich mnóstwo. Coś jest nie tak. Siedzimy wszyscy w kuchni przy stole. Mąż pociesza przestraszoną córkę. Mam coraz więcej obaw. Rozbite okno? Jest coś dalej opisane? Tato! Pochowałyśmy go w jaskini niedaleko domu. Auto nie działa, nie ma z nikim kontaktu. Wszystkie nasze uprawy szlak trafił. Pobliski sklep zniszczony, a tego sąsiada 2 kilometry dalej ciągle nie ma. Nie wiem, co zrobię. Dalsze są wyrwane. Co tu się mogło stać? To chyba sypialnia rodziców. Zdjęcie. Chyba zrobiła je tam mała. Śpiący rodzice, a na szafkach nocnych po obu stronach pluszowe misie. Coś na odwrocie? Dała nam dzisiaj 2 misie i powiedziała, że będą nas bronić, kiedy będziemy spać. Teraz szafki są puste. Może coś więcej będzie w pokoju dziewczyny?
Co tu się stało? Pełno zaschniętych kropli krwi na podłodze. To chyba wyjaśniło się, co z notatkami matki. Córka użyła ich jako opatrunku? Są całe we krwi. Nic na nich nie widać. Chociaż może na tej? Jest coraz gorzej. Choroba uderza coraz bardziej. Nie mam siły wstać z łóżka. Nie mam leków. Przychodzą mi do głowy same czarne myśli. Jeszcze dzisiaj przyszła do mnie Kamiela i powiedziała, że nasz dom jest najpiękniejszy z góry. Nie mam pojęcia, co to ma oznaczać. Nie miałam nawet siły spytać. Mam nadzieję, że ona sobie poradzi. Jeśli mnie miałoby... Jej notatnik. Ja już nie mogłam. Mama odeszła i próbowałam znaleźć jedzenie u sąsiada, ale zauważył, że mu zabieram rzeczy. Zagroził mi siekierą ze stodoły i powiedział, że jak jeszcze raz się tam pojawię, to nie skończy się dobrze. On nie chciał słuchać, co się stało. Nic go to nie obchodzi. I ta pięść. Zużyłam wszystkie opatrunki, jakie mieliśmy. A teraz biorę, co się da. Nie wiem... Nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Pójdę do jaskini. Może tam będzie lepiej. Na co się tak patrzysz? Kosz pełen zakrwawionych opatrunków. Widać, że nie mogła zatamować rany. To chyba jaskinia, o której mówiła. Faktycznie bardzo blisko.
Po kilku krokach zobaczyłem wnętrze jaskini. Nie było tam nic oprócz 2 stosów kamieni. Przypominały prowizoryczne mogiły. Na każdej z nich był położony pluszowy miś. Wtedy poczułem delikatny powiew wiatru w jaskini i zobaczyłem drugie wyjście. Poszedłem tam i natrafiłem na półkę skalną, przypominającą taras. Leżała tam Camille. Z pozoru wyglądała, jakby spała. Z kieszeni wystawała jej jakaś kartka, poruszająca się delikatnie na wietrze. Odwróciłem się i zobaczyłem jeszcze raz dom. Wydawał się dużo spokojniejszy. Słońce, zachodzące na horyzoncie za lasem, rzucało swoje pomarańczowe światło na dach domu. Nie było widać żadnej skazy, żadnych uszkodzeń, a dach wydawał się być ze złota. Wtedy spojrzałem na kartkę, którą miała w kieszeni dziewczyna. Było tam jedno krótkie zdanie. Mamo, jeśli to czytasz, to stąd dom był zawsze najpiękniejszy. Wysłuchali Państwo słuchowiska The Home. Scenariusz i reżyseria Addict Creations. Realizacja dźwięku i montaż Addict Creations. Wystąpili Krzysztof Schubert, Asia Holc? Dagmara Janicka. muzyka Natalia Przewoźna. Opieka merytoryczna Maciej Sztomberek.